Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać Wam nowy model, który tutaj przyszedł do mnie z Banggood. Model 4x4 w skali 1 do 12. Opisywany jest jako drift car, ale z driftem to on nie ma nic wspólnego. No i co ja tu mogę o nim powiedzieć? Na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest to kopia Feju oraz WL Toysa. Bliżej mu jest natomiast do WL Toysa niż do Feju. Dlaczego? Ze względu choćby na przednie tutaj przeniesienie napędu. Są to kubki, a nie wały. Tutaj tak jak to jest w Feju, tylny wał jest tutaj metalowy, jak widzicie. Jest ta seria ulepszona już. Przód ma również tak jak WL Toys tą płytę tutaj. Tylny most jest również tak jak WL Toys i zaraz Wam to rozbiorę. Wszystko zobaczycie sobie, jak to wygląda w środku. No niestety wały tutaj w tym modelu ja już go rozbierałem. Tam jeżeli śledzicie moją grupę RC from China, to możecie sobie zobaczyć zdjęcia tego modelu, jak on wygląda w środku. Ja tu rozbierałem te dyferencjały. One są niestety plastikowe, są większe niż w Feju. Tak jak mówiłem, jest to kopia WL Toysa 12428. No i co? Model fajnie wygląda, ale powiem szczerze, no troszeczkę mnie tu martwi jakość tych plastików, ponieważ na moje tutaj oko jest gorsza niż w Feju. Co jeszcze mi się tutaj nie podoba? Wszystkie śruby są gwiazdka. Nie są to żadne heksy, tylko są to, czy tam imbusy, są to zwykłe gwiazdki i powiem szczerze, te śruby są również kiepskiej jakości, jakieś takie, no trzeba to wszystko, nie wiem, czy wymienić, czy nie. Tu na przykład już widzę, aha, bo tu ja to rozbierałem, zaraz też o tym powiem. 2,4 GHz, oczywiście elektronika jest chińska, combo tak zwane 2 w 1, czyli ESC jest zespolone z regulatorem obrotów, ale zaraz to Wam wszystko pokażę. Słuchajcie, żeby rozebrać ten model w ogóle, to jest jakaś makabra dla mnie, bo trzeba aż 12 śrub odkręcić i to mi się bardzo nie podoba, począwszy od tych tutaj 4 na górze. Tutaj trzeba 2 śruby kolejne odkręcić, żeby ten boks szedł, 2 z dołu, czyli mamy 4, mamy 8, 10 i tu jeszcze też gdzieś 2 śruby trzeba było odkręcić. Aha, i tutaj z przodu, słuchajcie, to jest 12 śrub, żeby to zdjąć, żeby się dostać do środka. No to nie jest fajne, to mi się nie podoba. Amortyzatory oczywiście też, jak zobaczcie sobie, to wszystko jest, to jest do wymiany. Na dzień dobry ten tył to tutaj sprężynuje, no masakrycznie, też mi się to nie podoba. Ja się zabiorę za rozbieranie, a może zanim się zabiorę za rozbieranie, to jeszcze powiem tylko, co tutaj w zestawie dostajemy. Akumulator Li-Ion 7,4 V, aparatura zwykła, taka dwukanałówka, bez żadnych tutaj cudów. Powiem szczerze, nawet nie testowałem, czy to działa, bo nie miałem, powiem szczerze, na to czasu. Tu jest ten słynny taki przełącznik 50, 70, 30. Pamiętajcie, że jeżeli to przełączacie, musi to być zrobione na wyłączonym modelu, czyli model musi być wyłączony. Aparatura najlepiej też wyłączona. Zaraz tutaj ją podłączę. Czyli wyłączamy, przełączamy, dopiero włączamy, wtedy to będzie prawidłowo działać. Jeżeli to będziemy przełączali na włączonym modelu i o włączonej aparaturze, to zacznie nam to wariować. Przełączymy, model sam zacznie jechać i odwrotnie i będzie tak samo, nie? Ja się zabiorę do rozebrania tego i zaraz do Was wracam. Ok, słuchajcie, ja to tu rozebrałem, także tu jeszcze raz Wam przypominam, 4 śruby z góry, tu mamy 2 kolejne, pod tym to już mamy 6, 4 od przodu to mamy 10, tu jest 11, 12, 14, 13, 14, 14 śrub, słuchajcie, no tragedia, z otwieraniem tego tragedia. Co mamy w środku? Silnik 540, serwo wielkości JX2504 lub 06, plastikowy orczyk z serwosaverem, amortyzatory zwykłe, nie są to olejówki. Metalowa listwa, słuchajcie, jeszcze posmarowana jakimś smarem, silikonem, nie wiem czym, po prostu będzie to brud łapało momentalnie, będzie się to blokowało na 100%. Zaraz sobie zobaczymy, jak to tu w ogóle, czy to w ogóle działa. Tu, jak mówiłem Wam, pakiet Li-Ion.
zwykły 7.4 z dwóch ogniw 18650. Także standardowo to, co tu Chińczyki wszystkie nam tutaj dają. Teraz ciekawe, czy to jest... Aha, już widzę. Wyłączyć model, trzeba, tu się go wyłącza. Tu jest przeciwwaga dla silnika. Zaraz to wszystko tutaj podłączę. Zobaczycie sobie, czy to działa. Pierwsze uruchomienie, ja go nie uruchamiałem jeszcze. Tu gdzieś mam akumulatory do aparatury. Cztery tutaj nam wchodzą. Aparatura, kopia Feju bez tej... Generalnie jest to kopia aparatury jeszcze tak w ogóle Traxasa, bo Traxas ma podobną. O, tu już mruga. Zaraz tu sobie ustawimy 50×50. Włączamy model. Proszę. No, serwo to tutaj nam... Nie wiem, co my tutaj mamy na tej aparaturze. Aha. Hamulec jest, to jest throttle dual rate. Aha, mamy na aparaturze ograniczenie mocy tym pokrętłem dolnym, także zobaczcie sobie, skręcone na minimum. Zobaczcie, jak to koło tutaj tylne bije. No jakość tutaj wykonania tego nie powala. Zobaczcie sobie choćby tutaj ten odbiornik z ESC zintegrowany. To jest wszystko na wierzchu, zalane to tutaj klejem na gorąco. Na mój gust jest to na dzień dobry do wymiany. Jeszcze Wam tylko pokażę, jak odkręcimy sobie na maksa przepustnicę. Ja tam gdzieś pisałem, że chciałem ten model przerobić. Ja zastanawiam się, czy go w ogóle przerabiać, czy się bawić w to. Bo ta jakość no, nie powala mi tutaj, tak jak już mówiłem. No ale co? Za te pieniądze on tam gdzieś 330 zł kosztował. Słuchajcie, na pewno można kupić coś lepszego. Choćby Kita ZD Racing w skali 1:10. No, tylko że mamy kit. Tu mamy wersję RTR od razu. Więc on tam gdzieś jeździ, ale ten stepper, zobaczcie, no to jest... W prawo skręca mocniej, w lewo skręca gorzej. Także to jest kolej... O, tu w ogóle widzę, że ten servo saver, znaczy ten orczyk to w ogóle jest tutaj jakiś, nie wiem, coś tu jest nie halo z tym. W prawo skręca mocniej, w lewo skręca słabiej. No lipa trochę. Także serwo też jest na dzień dobry do wymiany. No generalnie cała elektronika jest do wymiany. Słuchajcie, żeby to jakoś sensownie jeździło, bo zobaczcie, ten skręt to jest... Może to serwo no nie jest jakieś tutaj... Szybkość jest, ale nie, to jest do przerobienia. Także sami sobie tutaj odpowiedzcie na pytanie, czy to warto, czy nie warto. Jak już wspominałem, amortyzatory nie są olejowe, są to zwykłe, jakoś tam, nie wiem, czy w ogóle da się to zalać. Dyferencjały plastikowe, wał metalowy, z przodu też metalowe, te wszystkie tutaj elementy, kubki. Hex jest 12, ja już to też sprawdzałem. Tu jeszcze taki magiczny kluczyk dostajemy w zestawie, w ogóle jakiś tam taki plastikowy, zwykły śrubokręt, jakiś tam spinki, imbus. Nie sprawdzałem, co tu jest na imbus, także tu Wam jeszcze tylko kółeczko jedno odkręcę z tyłu, sobie zobaczycie, jaki jest heksik. Może wyłączmy ten model, żeby on mi tu nie odjechał przypadkiem gdzieś. Dobra, zeszło. O, tu jeszcze też uważajcie, przy zdejmowaniu schodzi nam od razu ten heks z tym kołem, także żeby pina nie zgubić. Heks jest 12 na 100%, ja tu sprawdzałem, także to możecie mi wierzyć na słowo. Łożyska tu są wszędzie, ja ten tylny most rozbierałem, on jest złożyskowany w pełni. Dyfry są plastikowe, na pewno z WL-Toysa metalowe będą pasowały, te wszystkie ulepszenia. Gdzieś tam na grupie RC From China możecie sobie zobaczyć, czy tam na... O, tu mi się już to źle zrobiło, muszę to poprawić. Zaraz tu tutaj, a teraz mi ten pin, gdzie ten pin poleciał? Gdzieś tu poleciał, teraz nie mogę go znaleźć. A dobra, znajdę go za chwilę. A tu jest, ok. Także tak to wygląda. Tak.
Tak, o, weszło. Felgi wyglądają, że są rozbieralne, ale czy tak faktycznie jest, nie wiem, nie rozkręcałem tego. Te śrubki, jak już wspominałem, to jest do wymiany. No kurczę, chodź tu. Ale Franca, no, z tej nakrętki. Dobra, spróbujemy to teraz. O, teraz to weszło, na pewno. No, także link do modelu, oczywiście z Banggood, gdzie go można kupić. Czy warto? No ja powiem szczerze, za te pieniądze nie za bardzo warto, bo to jest, kurczę, no... To jest tak jak, o, miałem tego JJRC Q46. Fajnie wyglądał jak Capo Racing, ale jak go otwarłem wszystko, to po prostu zniechęcił mnie bardzo, sprzedałem go. Nie wiem, czy z tym się historia nie powtórzy, czy też go nie sprzedam, bo powiem szczerze, no chciałem go przerabiać, ale chyba go jednak nie będę przerabiał. A może jakiś konkurs zrobię go jako nagrodę, jeszcze nie wiem, zobaczymy, co z tym fantem dalej zrobić. Myślałem, że będzie troszeczkę lepszy, aczkolwiek spodziewałem się tego po zdjęciach, że to będzie kolejna kopia WL Toysa i Feju. Tu jak widzicie, jest to kopia WL Toysa, ponieważ nie ma tutaj sprzęgła. Silnik jest klasy 540, także tutaj możemy sobie włożyć 55T, bez problemu będzie to działało. Regulator obrotów jest do wymiany na pewno, czyli już musimy mieć nową aparaturę, nowy odbiornik, nowe serwo, nowy regulator. Silnik może zostać, amortyzatory do wymiany. Metalowy tylny wał. Nie wiem, czy on się nam tutaj nie rozpadnie. Jest to ta sama konstrukcja, co te wszystkie jakieś tam z AliExpressu, te wały. Na Banggoodzie akurat ich nie ma, ale ja je w Feju przerabiałem. Powiem szczerze, polecam plastikowe wały. Są dużo trwalsze i tańsze. A też tam miałem Traxxasa Telluride'a i tam zauważyłem, że on też ma z przodu takie wały jak w Feju. I można je przerobić tam na grupie RC From China, już ktoś o tym pisał, tak samo na rctrial.pl można sobie to zobaczyć. Ja Wam to wszystko podlinkuję, gdzie to można zobaczyć. Koleś to przerobił i faktycznie wały Traxxasa pasują do Feju, także no niezłe ulepszenie będzie. Ale temat Feju zostawmy na razie. Także co? No tu mamy dwóch ludzików, to też fajnie wygląda, gdzieś tam tego. Dwa takie ludki sobie siedzą. No ale co? Liczyłem na coś lepszego. Niestety się przeliczyłem tym razem. No i teraz, żeby to skręcić, 2, 4, 6, 10 i z dołu 4 śruby. To jest, słuchajcie, w sumie 14 śrub, żeby to zdjąć. Także tak by to wyglądało. Dobra, myślę, że to na dzisiaj by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a również zapraszam wszystkich do RC From China, do grupy na Facebooku. Tam dużo ciekawych rzeczy wrzucam, jakieś promocje jak są. Ostatnio były fajne promocje na DHK Maximus, nowy model ZD Racing się pojawił w skali 1.8, kita zamówiłem, także fajny był kodzik promocyjny. Na grupie RC From China macie to wszystko zapisane, także gorąco Was tam zapraszam. I to by było na tyle. Pozdrawiam, do następnego.